Dashboard, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale przygotowywanym przeze mnie dla Was tak naprawdę przed rykowiskiem. Dzisiaj mamy, moi drodzy, 6 września. Wróciłem dzisiaj z Mazur, z Olsztyna, ale nie byłem tam polować, byłem tam na imprezie rodzinnej. Leciałem samolotem. Użytkownicy Facebooka i osoby, które obserwują moją stronę na Facebooku mniej więcej wiedzą, bo nagrałem taki mały, krótki filmik z tropami jeleni. No i tak dzisiaj przyjechałem do łowiska na rekonesans, zobaczyć co się w ogóle dzieje. Przesiadka już Wam pokazuję. Widzieliście w odcinku z Mirkiem, zakręcona 9, więc polujemy dzisiaj na byka. Co z tego polowania dzisiaj wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia, powiem Wam uczciwie. No nawet nie nastawiam się na to, że dzisiaj ten byk padnie. Raczej mało prawdopodobne. Natomiast jestem w miejscu, gdzie te byki bardzo często przebywają, ponieważ trochę w tym odcinku, tak Wam pokrótce powiem, co zobaczycie teraz, ponieważ w tym odcinku będzie trochę materiału na temat jeleni, ponieważ już mamy sezon na jelenie łanie, jelenie cielęta, jelenie byki i no trochę na temat selekcji. Wam opowiadam znowu trochę na temat łań, które wywołały moje zdanie prywatne, które ja mam. Wywołało trochę chaosu w tamtym roku w sieci, ale ja je dalej podtrzymuję, więc sobie dalej porozmawiamy na temat łań. No i później przeniesiemy się na Słowację, na warsztaty jamników. Tam był prezes z Grześkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Grzesiek nagrał krótki materiał, na koniec odcinka to oczywiście wrzucę, żebyście mogli zobaczyć, jak na Słowacji można fajnie układać psy i jak to wygląda. Tam było zebranie klubu, dokładnie tam szczegółów nie znam, ale wszystko w materiale macie, możecie sobie zobaczyć. Natomiast wracając do tych naszych jeleni. Pamiętajcie, że już polujemy na łanie. W całym kraju polujemy na jelenie łanie od 1 września. I teraz ja osobiście nie strzelam łań we wrześniu. To jest moja taka zasada, aczkolwiek mogę ją złamać pod jednym warunkiem, że będę widział i będę w 100% pewny, że strzelam do łani nieprowadzącej. A łanią nieprowadzącą w takim przypadku jest łania zeszłoroczna z niemieckiego zwana szmalką. U nas się to określenie używa bardzo, bardzo często i jeżeli wyszłaby nam tutaj dzisiaj, bo siedzimy przy uprawie koniczyny, którą tutaj widać za mną, już tam udało nam się tutaj tą jadzie nakręcić, tą kulawą lochę, udało nam się byki ponakręcać z tyłu. No i tak powiem Wam, że tutaj jelenie lubią być. Tu rykowiska nie ma, tu trzeba o rykowisku zapomnieć, ale mimo że jest 6 wrzesień, tutaj u nas w Górach Sudetach tego rykowiska jeszcze nie ma. Ono się tutaj zacznie za około tydzień, dlatego tutaj na polach jeszcze można byki spotkać, które intensywnie przed rykowiskiem żerują. Tu mają dobrą bazę pokarmową i one tutaj po prostu pobierają pokarm, a później wszystko pójdzie w górę. I tam całe rykowisko się odbędzie. Natomiast ja z kamerą tutaj u siebie, u mnie w kole, będę raczej polował w tym roku mniej, ponieważ gdzie będę polował, zobaczycie w materiałach, będę polował gdzieś w Polsce. A gdzie, to sami zobaczycie, dlatego że trochę odpuszczam w tym roku u siebie w kole. Będą gościnne występy, tyle Wam powiem. Ale wracając jeszcze do tych łań, będę się dosyć streszczał, żeby ten odcinek nie wyszedł nie wiadomo jak długi. Słuchajcie, z tymi łaniami to jest tak. Idziecie na polowanie, wychodzi Wam łania i ciele. Jeżeli Wy podejmujecie decyzję 6 września o odstrzeleniu łani, no to wyobraźcie sobie, że to ciele, które z nią jest, to ono ma 12, może 13 tygodni. Ono się rodzi narodziny cieląt jeleni następuje między 15 maja a 15 czerwca. Załóżmy, że się urodziło w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. To macie cały czerwiec, cały lipiec, cały sierpień, 3 miesiące. 3 miesiące to jest 12 tygodni, no może 13, może maksymalnie 14, ale może 11 tygodni może mieć. Więc zabijanie matki dziecku po prostu, to ja już Wam powiem, że ten ciele sobie nie poradzi. To będzie taki zwykły omechniołek, który będzie sobie chodził, potencjalnie narażony na ataki drapieżników, szczególnie wilków. Ono nie będzie odchowane, nie będzie wychowane, więc dla mnie mija się to z celem. Natomiast jeżeli byśmy siedzieli tutaj dzisiaj i wyjdzie nam łania prowadząca, wyjdzie ciele i wyjdzie zeszłoroczna szmalka, która jest ewidentnie łanią mniejszą, i tutaj będzie widać tą dysproporcję wielkości, jak i w ocenie wieku, ponieważ łania dwuletnia, czyli ta potocznie zwana łańka, ja nie lubię tego określenia łańka, bo nie ma czegoś takiego jak łańka, to jest po prostu łania. Jest to łania młoda, nieprowadząca i taką łanię można byłoby dzisiaj strzelić. Tutaj jest taki u nas w kole taki troszeczkę jakby w tym roku nacisk, żeby tego jelenia wykonać szybciej, ponieważ będziemy chcieli zwiększyć plan. Będziemy musieli szybko wykonać plan podstawowy, żeby zrobić korektę na dalszą część sezonu, bo my tych jeleni mamy naprawdę dużo i robią nam spore szkody.
A ci, co oglądają, ja tak będę spoglądał, słuchajcie, do tyłu, bo czasami to beki potrafią z tyłu wyjść. Dlatego, że ci, co oglądają mój kanał, to doskonale sobie wiedzą, ile u mnie tego jelenia jest, tak? Więc tutaj jest, jak łowczy wydawał mi odstrzał nowy, już z bykami, no to w tym momencie też rozmawialiśmy, była konwersacja, żeby nie skupić się też szczególnie we wrześniu na łaniach nieprowadzących, podkreślam, na łaniach nieprowadzących, żeby je szybko wykonać, ponieważ będzie robiona korekta, ale korekty możemy zrobić dopiero wtedy, kiedy ten plan będzie wykonany. Ale sezon na łanie, moi drodzy, trwa do 15 sierpnia. Przepraszam, nie sierpnia, tylko do 15 stycznia. Więc nawet w okresie po rykowisku, ja na przykład w rykowisku w ogóle do łani strzelam. W ogóle, jak jest rykowisko, jadę na polowanie, to już mamy koniec września, początek października, bo tutaj to rykowisko trwa nawet do 10-15 października w górach. Więc no nie wyobrażam sobie, że ja mam po prostu, wychodzi mi chmara powiedzmy 7 łań, do tego są tegoroczne cielęta. Wychodzi piękny, stadny byk i ja sobie nie do strzelenia, byk powiedzmy 14 bustronnie kolotny, młody, przyszłościowy, 7-8 lat, a ja mu zabijam jedną łanię. No to jest patologia, słuchajcie, to jest naprawdę patologia, więc w moim drugim kole, natomiast tam mamy tereny rykowiskowe, mamy wyłączone z pozyskania łani. Przynajmniej do 1 października tam nie polujemy na łanie w ogóle. Nie selekcjonerzy wtedy tam nie jeżdżą, oni sobie na dziki polują gdzie indziej, natomiast ten teren rykowiskowy typowo jest zamknięty i tam na łanie polujemy po 1 października. Niech to rykowisko się odbędzie, niech ono sobie spokojnie będzie gasło, niech zgaśnie całkiem i wtedy polujemy na łanie. Natomiast w okresie właśnie porykowiskowym, jeżeli polujecie w listopadzie na jelenie, ja lubię na tej jelenie polować, szczególnie z podchodu, to powiem Wam uczciwie i szczerze, że ja też zawsze strzelam te łanie nieprowadzące. Staram się wybierać te łanie nieprowadzące. Niekoniecznie staram się, może nie tak, nie 100% łań, które strzelam, są łaniami nieprowadzącymi, ponieważ tego się nie da zrobić, tak? Tych jeleni mamy do odstrzału sporo i nie można wykonać całego planu łaniami nieprowadzącymi. Ale większość, jeżeli się staram, to staram się strzelać, właśnie nam tu przyleciał krogulec, ale bliziutko odmłony. Staram się strzelać do łań nieprowadzących, ponieważ ta łania prowadząca ciele, które ona odchowuje, mamy listopad, grudzień, ja wielokrotnie widziałem, postaram się Wam to nagrać, w listopadzie, nawet w grudniu, jak to ciele zsieje jeszcze grzęzy, tak? Ono zsieje normalnie mleko, więc dla mnie strzelanie łani po prostu, żeby ją zabić, to jest... Ja tego nie uważam i nie uważam tego za prawidłową hodowlę. Pojawiła się w tamtym roku, informacja, że łania nieprowadząca może być pokryta. No dobra, a ta prowadząca co? Nie może być pokryta? Jeżeli rykowisko mija, rykowisko się kończy, to te łanie szmalki, czyli łanie dwuletnie, zostają też w większości pokryte podczas rykowiska przez byki. I ona też jest zacielona. Natomiast odstrzeliwując tą łanię, nie robicie większej szkody dla populacji, którą Wy macie. Robicie, nie powodujecie szkody dla populacji, którą macie, większej, niż byście strzelili łanię prowadzącą. Bo łania prowadząca, ona ma ciele do odchowania, ona to ciele prowadzi. Więc ja zawsze cielaki strzelam, oczywiście, do domu, strzelam cielaki do kuchni, ponieważ uważam, że nie ma lepszej dziczyzny jak jeleń ciele. Nie ma. Po prostu tutaj może być dyskusji wiele. Dla mnie jeleń cielak jest numerem 1. Dla mnie, dla moich dzieci to jest zdecydowanie najlepsze mięso, jakie może być. Dla mnie ktoś, kto strzela ciele, oddaje do punktu skupu, no to jest jakieś nieporozumienie. To ja nie wiem po co. To strzela tylko chyba dla premii, jeżeli w kole premia funkcjonuje. Natomiast ja na przykład jak strzelę ciele, to zawsze zabieram. I teraz tak. Wejdziecie w ten sezon wysoki, ja jeszcze będę o tym Wam mówił, tak? Będę nagrywał, będę Wam pokazywał na przykładzie jeleni. Wejdziecie w ten sezon wysoki, dla mnie ten sezon wysoki się już zaczął 21 sierpnia. Polujemy na jelenie byki, mamy jeszcze rogacze, akurat na tym obodzie są wykonane, tak? Ale mamy sarny rogacze, mamy dziki wszystkie, już teraz można strzelać, to inaczej, na dziki polujemy wszystkie cały rok, natomiast teraz już z czystszym sumieniem będzie można strzelić dzika żeńskiego, jeżeli macie tych dzików dużo, tak jak my, to jeżeli ktoś potrzebuje na kuchnię, to też uważam, że lepiej sobie strzelić lożkę jagodyńca. Więc będziecie mogli polować wspólnie, będziecie mogli polować na wszystko, praktycznie na wszystko, że mamy wrzesień, czyli zaczął się sezon na pióro, czyli grzywacze były od 15 sierpnia, natomiast już możemy polować na kaczki. Za chwilę od października wyjdą bażanty, więc sezon wysoki to już jest najlepszy okres łowiecki, więc trzeba
zawsze staram się przekazywać Wam tą wiedzę taką, którą ja zdobyłem swoim doświadczeniem. Słuchajcie, za chwilę minie 20 lat mojego polowania. Dokładnie to jest 19,5 roku. Więc padło już tam pytanie do Q&A, więc jeżeli będziecie chcieli, to do odcinka Q&A macie link podany, będzie w opisie filmu, będziecie mieli jakieś pytania, to nakręcimy taki odcinek we wrześniu. I tam już ktoś zadał pytanie, od którego dokładnie poluję. To wrzucę Wam tam moją legitymację, żebyście zobaczyli. 2000, nie pamiętam miesiąca, ale 2002 chyba, od jakoś tak pierwsza połowa roku. Więc mamy już 19 lat polowania za mną, już ponad 19 lat, prawie 20 lat polowania, coś nam wyszło. Czekajcie, sarna. Teraz też bym zrobił. Rogacz. I przed tą rogacz. Lornetkę właśnie. I to jest kolejny błąd, który ja popełniam, szkolny. Siadacie na ambonie, nie kładźcie lornetki na desce, tylko zawieźcie sobie na szyję, bo zrobicie tak, jak telefon mi spadł i narobił hałasu. Nawet jak jeleni to były blisko, to nie wejdą. Więc w odcinku Q&A będzie pokazane, od kiedy poluję. Ale wracając do tematu, przez te wiele lat polowania, przez naprawdę intensywnego polowania, bo można być myśliwym i 30 lat, mój ojciec jest 20 lat myśliwym, ale to jest myśliwym, natomiast nie poluje. Natomiast powiem Wam tak, przez tyle lat polowania, naprawdę intensywnego, przebywania w łowisku, oglądania obserwacji zwierzyny, upolowania, no naprawdę sporo zwierza upolowałem, mogę coś więcej na ten temat powiedzieć. I uwierzcie mi, z punktu widzenia hodowlanego, gospodarki łowieckiej, strzelanie łań prowadzących, kóz prowadzących nie prowadzi do niczego dobrego. Naprawdę, starajcie się wybierać te łanie nieprowadzące. Jeżeli macie możliwość, ja wiem, że są obwody w Polsce, w których się nie da strzelić łań po prostu w październiku, w listopadzie, tylko strzela się je na początku, czyli od 1 września, bo jeszcze gdzieś wychodzą na kukurydzę, bo jeszcze gdzieś przychodzą na jakieś uprawy, czy jest nieskoszone zboże, czy jakaś koniczyna, czy są zasiewy rzepaku, one jeszcze wychodzą, a później jak się rykowisko zacznie, to łanie po prostu odejdą i spotyka się je sporadycznie. Natomiast jeżeli macie ostoje jelenia, to jeżeli zaczniecie selekcjonować te łanie, wybierać naprawdę takie łanie typowo selekcyjne, tutaj nie chodzi o jakąś selekcję, że ma być stara, herlawa, nie wiem, jakieś zapadnięte boki ma mieć i tak dalej. To nie o to chodzi. Wybierajcie łanie nieprowadzące, a te, które prowadzą, niech to potomstwo wychowają do samego końca. Co do selekcji byków, moje zdanie jest jedno, ja go nie zmienię, choćby tutaj, nie wiem, skały pękały, opowiadaliby mi ludzie cuda, ponieważ ja u siebie w kole, my strzelamy tych jeleni naprawdę dużo. Tutaj to, nie chcę teraz Wam powiedzieć dokładnej liczby, ale około 200. Więc i tutaj na całą kotlinę, w całej kotlinie strzela się naprawdę tych jeleni sporo. I sobie wyobraźcie, że tu nie ma mocnych byków. Na taką ilość byków, nie wiem, czy w tamtym roku w moim kole padł jeden byk powyżej 7 kg. Myślę, że nie padł w tamtym roku. Chyba nie. Wszystkie byki były w przedziale do 7 kg, gdzie na przykład Pomorze Zachodnie, Pomorze, Podlasie, Lubelszczyzna, Mazury, przede wszystkim Warmia, to tam od 7 kg to się zaczyna byki przebierać. Natomiast tutaj tego jeleni jest dużo, natomiast jakościowo one są słabe. I ja uważam, moje zdanie na temat selekcji jest jedno, że powinniśmy absolutnie ograniczyć odstrzał starej pierwszej klasy, czyli byków młodych do 5-6 lat do absolutnego minimum, żeby strzelać tylko absolutne minimum, a skupić się na odstrzale byków starszych. Ale nawet jeden z moich znajomych w ostatnim artykule w Braci Łowieckiej napisał, Maksym Nowaczyk, i to jest doskonałe narzędzie, które pozwoli postarzyć populację. Jeżeli administracja Lasów Państwowych nie będzie wprowadzała kar dla kół łowieckich za niewykonanie byków, no to w tym momencie nie trzeba na siłę dożynać planu w grudniu, w styczniu, w lutym szóstaczkami, ósmaczkami, ponieważ RDLP Szczecin, Gorzów, jeszcze jeden, chyba Olsztyn, nie chcę Was skłamać, nie pamiętam dokładnie, ale Gorzów na pewno i Szczecin na pewno. Tamta administracja Lasów Państwowych podjęła decyzję w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, że nie będzie karała i nakładała kar na koła, które nie wykonają planu. Kozioł nam kozy pewnie, słuchajcie, szczeruje. Początek września, on tutaj zasuwa za Kuską.
Czasami się tak zdarza, że sarna powtarza ruje. Za niewykonanie jeleni byków są nakładane kary. I w tym momencie można te jelenie zostawić, zobaczyć, co one nałożą za rok, za 2 lata, jak one rozbudują wieniec, bo dożynać plan na siłę bykami 3, 4, 5-letnimi to jest tylko wybijanie sobie byków. Natomiast oczywiście tam był warunek taki, że nie będą karać pod warunkiem, że łanie będą wykonane. No i tutaj w tym momencie trzeba zrobić wszystko, żeby łanie i cielęta wykonać, natomiast byki niekoniecznie. To prowadziło to do tego, że w tym momencie mają populację mocno postarzoną i jest to ta populacja mocno medalowa. Tam się strzela najwięcej byków medalowych. Tutaj u nas takiego czegoś nie będzie. Tutaj trzeba zapomnieć. Tu trzeba było, nie wiem, nie znam się na tym aż tak do końca, co tu zrobić, żeby odświeżyć tą krew. Potrzeba byłoby tak zrobić, jak zrobił nadleśniczy emerytowany już Paweł Pypłacz w Borach Stobrawskich w nadleśnictwie Kluczbork OHZ Krystyna. Zrobili zagrodę, też macie artykuł w Łowcu, odsyłam, kto będzie chciał. Zrobili zagrodę, wpuścili tam byki z Węgier, ze Słowacji, wymieszali krew i co się okazuje, że po 10-11 latach za chwilę na Opolszczyźnie bum, pada byk 232 punkty. Czyli takie grube złoto, słuchajcie, tłuste złoto. Gdzie wcześniej to było nie do pomyślenia. Podnoszą zrzuty, znają te byki, podnoszą zrzuty z byka w wieku 5 lat, który nakłada 6-7 kg. Zrzuty. Słuchajcie, szpicaka zabija samochód, długość szpiców, nie pamiętam, 68-69 cm. To jest moim zdaniem droga. Natomiast tutaj u nas, no cóż z tego, że my mamy tych byków dużo, cóż z tego, że my mamy te byki są wizualnie ładne, jak tutaj nie ma potencjału medalowego. Tutaj nie ma tak, żebyśmy mogli się pochwalić, że padają byki 9-10 kg. No nie ma czegoś takiego i to jest błąd gospodarczy, moim zdaniem. Powinniśmy albo tę populację odświeżyć, wprowadzić świeżą krew, być może z zagranicy, być może trzeba było inne jelenie tutaj przywieźć, no ale to jest temat na następny odcinek. Dobra, na temat łań sobie pogadaliśmy, na temat byków pogadaliśmy. Rogacz wyszedł, pogonił kozę, poszedł w prawo. Siedzimy, czekamy Borys pod amponą. No nic, pasowałoby chociaż podagrywać jakieś jelenie, jakby tu dzisiaj wyszły. Ale różnie z tymi bykami jest. Raz wychodzą, raz nie wychodzą. Poczekamy, zobaczymy. Dziki mają odpuszczone, nawet jakby nam tu za dnia wyszły, to tylko mam ustrzelone kamerą. Na pewno nie będę dzika strzelał dzisiaj. Rogacze mamy wykonane, więc zostaje nam tylko byk. No, łania to już nie wiem, musiałaby być rzeczywiście w 100%, musiałbym być pewny, żeby to była łania nieprowadząca, ponieważ pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy, jeszcze wrócę do tych łań. Jeżeli wyjdzie Wam teraz wyjdzie Wam łania we wrześniu i będzie sama się pasła, musicie ją oglądać naprawdę sporo czasu, ponieważ może się okazać, że ciele jest z nią, ale jest po prostu 50-60 metrów schowane w lesie, schowane w remizie, w trzcinowisku i ono wcale nie musi zaraz za nią wyjść. Ja już wielokrotnie się przekonałem o tym, że siedząc takie miejsce mam przy Trzcinach, akurat tam, gdzie nakręciliśmy z ambony, rogacza, dzika i lisa, udało się upolować, to z tego trzcinowiska już wielokrotnie tam zasiadałem, to jest takie, lubię to miejsce. I też mi wychodzi, słuchajcie, wychodzi mi łania i się pasie. Tak, mamy, to był październik, słuchajcie, już to chyba było jeszcze, to był październik, może przełom września, października. Wychodzi łania i się pasie. Ja ją oglądam, obserwuję, mijają 20 minut, 30, dopiero po 30 minutach wychodzi do niej ciele. Ja ją pół godziny pasłem, oczywiście ja do tej łani nie strzeliłem, tak, według swoich zasad, natomiast mógłbym ją odstrzelić, ponieważ ktoś powie, ty była sama, a później podchodzisz do patroszenia grzęzy pełne mleka, bo ciele gdzieś zostało z tyłu. Więc tutaj najlepiej, najbezpieczniej wychodzi łania, ciele zeszłoroczna łania, wtedy wiecie, co macie strzelić. Dobra, koniec tego wywodu. Rozglądam się z tyłu, czy coś tu nie wyjdzie. Tutaj liczę, że mogą nam tu jelenie jakieś wyjść, bo one tutaj naprawdę lubią wychodzić. Ta ambona, którą jesteśmy, ja ją zbudowałem w kole pod byki na tą porę roku. Chociaż zimą, widzieliście tego 12, strzeliśmy z tej ambony. Jelenie tu lubią być na początku sezonu i na końcu. I po to tą ambonę tu postawiłem. Aczkolwiek z niej zawsze można upolować dzika, można upolować rogacza. A Mariusz z tej ambony pas odeńca. Dobra. Kończymy ten wywód, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Może coś na tą kończynę nam jeszcze wyjdzie. Zobaczcie, co ten rogacz robi. O, jest. Ja nie wiem, czy to jest normalne zachowanie.
Sarny. Dopiero kamerę włączyłem, ale on tak cały czas biega. Przed chwilą pogonił kozę, wrócił. O. Czekajcie, tylko ustawię tą kamerę. Okay. Zobaczcie, co ten rogacz. No. Biega jak szalony. Moi drodzy, no i mamy pierwszego byka, nawet selekcyjny. Spróbuję Wam pookreślać trochę wiek tych jeleni, ponieważ wiele osób mnie o to prosi. Tu mamy fajną widoczność, więc możemy sobie na temat tego byka porozmawiać. Czekajcie, damy to tak. Coś mi kamera szwankuje, nie wiem, co się dzieje, ale dobra. O. Jakby się składał do ryczenia. Słuchajcie, ten byk ma minimum 9 lat. Tutaj widać grubość karku. Ja mu daję... Zaraz poobserwujemy go troszkę dłużej i zaraz zobaczymy, ile ma lat. Patrzę się tu na ombonę. Raz, dwa. Na jednej tyce jest to 8 i na drugiej jest to... Niech mi tylko ten łeb obróci. Też 8. Dlaczego 8? Dlatego, że on jest bykiem, te odnogi są dosyć krótkie w koronie, więc on na pewno się nie będzie łapał na te książkowe u nas aż 13,5 cm, co jest totalną bzdurą. Pojedynczy, jakby szukający łań, ale zwróćcie uwagę na grubość karku już, silnie zaznaczoną grzywę. Po budowie wieńca to nie jest ani wieniec usteczniający się. Masa tego wieńca to jest 4 kg, więc też bez wodotrysków. Ale byk no nie młody. Ja mu daję 9 lat, czyli powiedzmy, że jest to jego 8 poroże. Byk selekcyjny, nadający się jak najbardziej do odstrzału. Ale no nie, to nie takiego byka szukamy, więc jest to moje pierwsze wyjście w tym roku za bykiem, więc tak naprawdę niech on sobie żyje. Ja raczej tego byka bym tutaj nie strzelał, te koronki są bardzo słabe, ale w tuszy przyzwoity, słuchajcie, ładnie, dosyć mocny, ja mu daję takie dobre 150-160 kg, to ma na 100% ten byk, a do byka mamy 139 metrów, więc niech sobie on stąd pójdzie, słuchajcie, ale jestem zdziwiony, że jest jeden. Może dlatego, że taki starszy się trzyma sam jeden. Więcej powinno być tutaj być więcej tych byków, ale akurat tam wyszedł jeden. Może jeszcze coś wyjdzie. Jeszcze widoczność jest w miarę dobra.
ale on intensywnie żeruje. Tutaj jeszcze mu w głowie nie rykowisko. Jeszcze tam się próbował składać na początku do jakiegoś porykiwania, ale jednak jeszcze czas. O, zwróćcie tutaj uwagę na budowę karku. Już widać fajnie. Ja też byki bardzo często rozpoznaję po garbie. Im większy garb i ten łeb trzyma niżej, tym byk starszy. Tutaj ewidentnie widać, że on to nie jest młody byk. Ja mówię 8 lat, 9. No, bardziej bym się tu skłaniał na 9, ale tak. O, już jednak hormony coś pokazują. Ale na pewno nie jest to byk łowny i na pewno to nie jest byk w starej pierwszej klasie. Tutaj bym, jak wam mówię, ja mu daję 8-9 lat. No i oczywiście na łbie wieniec taki, jak widać. Zwróćcie uwagę, jaki ten kark jest już krótki. Także to tak klinowaty łeb. Może tam się odezwie, ale marne szanse, żeby zaryczał. Bardzo marne. No i mamy tego byka przed nami. Słuchajcie, taki usmak. Mimo, że tam jest koronka ledwo zaznaczona. Czekajcie. Koza wyszła. Mimo, że jest ta koronka ledwo zaznaczona, to byłby sklasyfikowany na ocenie jako usmak. Te odnogi są krótkie. Tak jak wam mówiłem, starszy byk pojedynczy. Jestem zdziwiony, że jeden. Powinno ich tu być więcej.
Wyszedł tylko jeden. No ale może część byków jeszcze jest w tej remizie po lewej stronie albo w trzcinach na dole. No nic, idzie tu w naszą stronę. No poczekamy, zobaczymy. Może coś nam jeszcze wyjdzie, bo światło całkiem dobre, jeszcze fajnie można ponagrywać. Myślałem, że wyjdzie więcej. Jeszcze się wam do jednej rzeczy muszę przyznać. Nawet jakby tutaj wyszedł byk 10 kg, o, wyszedł drugi. Tym razem wyszło łania. Nawet jakby tu wyszedł byk 10 kg, byśmy go nie strzelali. Dlatego, że nie wziąłem sobie naboi. Masakra. Dobra, wyszło łania z cielakiem, już wam pokazuję. O, jeszcze byczek jakiś wyszedł do nich. No i teraz konia z rzędem temu, kto mi powie, która łania prowadzi, a która nie. Tutaj widać tą fajną proporcję, idzie. No, takie mamy zaczątek rikowiska, jakby słuchajcie. Ten starszy byk jest tutaj. Tutaj mamy fajną dysproporcję, zaraz wam pokażę. Z prawej strony mamy byka w wieku około 8-9 lat, ten, który żeruje. Tu mamy łanię i to jest łania prowadząca, zaraz wam powiem czemu. I tu mamy byka w wieku 4-5 lat. Tu jest ciele i tu jest zeszłoroczna łania, którą moglibyśmy sobie spokojnie strzelić dzisiaj, ponieważ akurat tutaj ja już widzę z mojego doświadczenia, ja już wiem, która ta łania jest prowadząca, a która nie. Natomiast ta właśnie, która idzie z tyłu, jest łanią nieprowadzącą, a ta z przodu, o, tutaj widać, też będzie widać dysproporcje wielkości. Teraz wam oddalę troszeczkę, o, żebyście zobaczyli. Ta łania z lewej strony pierwsza to jest łania zeszłoroczna. Ta z prawej jest zdecydowanie większą łanią, jest starszą łanią. I to jest jej ciele. Tutaj jak one podejdą, to będziecie widzieć różnicę. Czekajcie, zoomujemy. O. I tutaj z tego towarzystwa, jeżeli miałbym się zdecydować na strzał, to do tej łani z lewej strony. To jest zeszłoroczna łania. Natomiast tutaj widzimy jeszcze dwa byki razem, łania i ciele. I teraz zwróćcie uwagę na budowę karku, zwróćcie uwagę na budowę przodu, zwróćcie uwagę przede wszystkim na grzywę. Czekajcie. O. Zwróćcie uwagę na grzywę u tych byków i wielkość tuszy. Tutaj ewidentnie widać, który byk jest starszy i te różnice możecie sobie poobserwować na tym nagraniu. A ja dzisiaj przyjechałem bez naboi. Ale i tak bym tutaj, z tego towarzystwa akurat dzisiaj bym nic nie strzelił, bo tak jak wam powiedziałem, nawet jakby ta łania była prowadząca, nie, przepraszam, nie prowadząca jest tam jedna, to raczej bym nie pociągnął, bo jest to byk, który już tam sobie powoli zbiera harem. A że ten chłyst jest tutaj z nim, czyli dużo młodszy byk, no to tak trochę dziwnie to wygląda. Jakby jeszcze nie do końca rykowiskowo. Jakby się ta łania któraś grzała, to już by było tutaj, ten byk by biegał, ryczał. Już by było fajna scena do nagrania rykowiska. A tymczasem mamy... O! I teraz nam się łanie przetasowały. Teraz ta pierwsza sprawa jest łanią nieprowadzącą i to też możecie sobie popatrzeć na tym nagraniu pod względem wielkości. Troszeczkę zoomujemy, będzie nam uciekać światło już na dużych zoomach. I zwróćcie uwagę, ciele wychodzi jest pierwsze jakby, ta poniżej, czyli bliżej nas jest większą łanią, zdecydowanie starszą, a ta z tyłu to jest łania zeszłoroczna. I myślę, że fajne skwitowanie tego mojego wywodu odnośnie jeleni, odnośnie łań, którą powinniśmy strzelić, mamy na załączonym obrazku. No i tutaj oczywiście nasze jelenie, byki są dla z tyłu i na razie nic więcej nie wychodzi. No i co? Łanie poszły do góry, byk szedł na dół, drugi, ten młodszy byk się pasie, to jeszcze nie rykowisko, to jeszcze dużo czasu, mimo że nie wziąłem amunicji. Takie trochę dziwne, nie? Przyjechałem na polowanie, pestek zapomniałem, no trudno, bywa i tak. Powiem wam tak, nie strzelałbym ani tego młodszego byka, ani tego starszego. Mogą się pojawić tam od razu komentarze, że można było strzelić i tak dalej. Jakbym miał amunicję, mógłbym strzelić, ale jednak zdecydowałem, że nie będę strzelał, nawet gdybym tą amunicję miał, dlatego że znam ten obwód, znam łowisko swoje i wiem, że można tu znaleźć byka ciekawszego, być może mełkusa, być może byka starszego, być może byka
mocniejszego, tak, no to jest pierwsze wyjście. Ja z reguły na pierwszym wyjściu to musiałbym, nie wiem co zobaczyć, żeby strzelić. Natomiast na pewno nie te dwa byki, mimo że obydwa się nadawały do odstrzału, chociaż ten młodszy to taki kontrowersyjny, to może mieć 4 lata, może mieć 5, to tak śliski byk, bardzo śliski. Uważam, że jeszcze czas na moje łowisko, naprawdę jeszcze jest czas. To nie jest Pomorze Zachodnie, że już jest rykowisko w pełni. Tu jeszcze coś nam tu z lewej strony chodzi. Coś nam, inaczej na Pomorzu Zachodnim te byki już ryczą, tam już jest rykowisko naprawdę fajne. Oglądam filmy w sieci, te, które wrzucacie, inni myśliwi wrzucają fotografowie, przyrodnicy i tam już rykowisko trwa. U nas, jak widzicie, tego rykowiska nie ma. Łanie sobie poszło, jakby to było rykowisko, to ten byk starszy by już tego młodego odgonił, już by pociągnął za tymi łaniami. Łanie są już po prawej stronie, zupełnie z prawej strony są na samym szczycie. Byk poszedł w drugą stronę. Ale coś nam tu łazi z lewej strony, myślę, że to jest więcej jeleni. No nic, poczekamy, zobaczymy. Ale fajnie się to podsumowało. Powiem wam, że trochę szczęścia, tak, ten wywód na temat tej selekcji pooglądaliśmy. Tak. Pogadaliśmy, a później pooglądaliśmy, że mieliście fajny, namacalny dowód, co strzelić. Kończy mi się pamięć w karcie, więc teraz zapraszam was już na warsztaty i spotkanie z jamnikami i z Grzegorzem. Także przenosimy się na Słowację, na Żbór. Do zobaczenia w następnym odcinku. Was wszystkich na drugich warsztatach Klubu Jamnika Polskiego Związku Łowieckiego. Bardzo się cieszę, że tak licznie żeśmy dotarli. Nas jest około 20 osób. 40 psów, nie widać tutaj wszystkich, bo część jest schowanych. Może zaczniemy sygnałem powitania. Bardzo proszę. Dziękujemy. Tak jak już mamy rozgrzanego sygnalistę, naszego Jankiela wspaniałego, mamy od 3 lat naszą własną fanfarę kynologiczną Klubu Jamnika i bardzo bym prosił tutaj kolegę o odegranie tej fanfary również na rozpoczęcie. Zrobię co mogę. Dziękujemy. Także miło to było odsłuchać. Fanfara długa jak jamnik niczym. Podkreśla wszechstronność jamnika, bo jest to, że tak powiem, miks sygnałów dzika, lisa, prawda? I podkreśla wszechstronność naszych wspaniałych psów.
Także jeszcze raz, koleżanki, koledzy, witam Was wszystkich tutaj na drugich warsztatach Klubu Jamnika Polskiego Związku Łowieckiego. Miło mi Was wszystkich zobaczyć, jest nas więcej jak w zeszłym roku. Więcej ludzi, więcej psów, czyli idziemy do przodu. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie bardzo owocne. Podczas dnia dzisiejszego w południe będzie walne zgromadzenie klubu około 11:30. Teraz takie sprawy organizacyjne. Dzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa tutaj będzie pod przewodnictwem Daniel Chęć, będzie prowadził lisa i tu mamy już podzielone, żeby to sprawnie przebiegało ze względu na ilość psów, czyli tutaj będą psy od Władka Waśniaka, od Grzegorza Ślistra, od Daniela Chęcia oraz od Julii Szeremet. Pozostałe psy dzielą się w grupę, po którą będzie przewodził Alek Kicerman, do pomocy będzie miał Jeremiego Sławińskiego i zmierzają na zagrodę do Zika. Teraz takie sprawy organizacyjne. Trenujemy tak jak każdy sobie życzy. Początkowe psy, każdy mówi jakiego ma psa, jak sobie życzy, żeby trening wyglądał. Nie dogryzamy sobie, mamy młode psy, mamy je trenować, mamy się rozwijać, mamy sobie pomagać. Liczę na życzliwość kolegów i koleżanek, więc bardzo Was proszę, dajmy każdemu się wykazać, pomóżmy, a nie przeszkadzajmy. A czasem pewne rzeczy przemilczmy dla dobra ogółu. Mamy położone około godziny 9, były położone wylane ścieżki tropowe dla osób, które chciały. 3 osoby się zgłosiły. Julia, Malwina i kolega Marcin. Jutro będzie przygotowana kolejna. Od Was zależy. Chcecie 4 godziny, 6, 8, 12. Przychodzicie, zgłaszacie. Tu jest pani, która Was oprowadzi profesjonalnie. Są ścieżki położone tak jak na konkursie. Będziecie mieli radę. Możemy, jak jest takie życzenie, pójść, ktoś posędziować Was. Doradzić oczywiście. Taka mała niespodzianka, Julia zgodziła się nam tutaj troszeczkę pomóc. Julia profesjonalnie przygotowuje psy, jamniki, wyżły wszechstronnie i po południu, gdzieś tam po obiedzie, może tak wspólnie znajdziemy chwilkę. Julia nam przedstawi tutaj, jak przygotować psa wszechstronnie do aportu, do takiej pracy w łowisku, prawda? Nie tylko dzik, nie tylko lis, ale też może kogoś zainteresuje. Mnie bardzo zainteresuje, bo to jest naprawdę wykorzystanie naszych wszechstronnych psów w całości. Ma również kamizelkę kewlarową, tak? Także też dla zainteresowanych, jak to wygląda profesjonalnie ochronić naszego psa. Ja mam jakieś tam GPS-y, jak ktoś chce coś gdzieś, jakieś rady na bieżąco, ja, Ariel, Daniel będziemy tutaj tych rad udzielali. No i tak z grubsza, koledzy jeszcze może coś dopowiedzą. Wyczerpałeś temat. No i życzę przyjemnej zabawy, koleżeńskiej atmosfery i do białego rana. Były coś mowa o dyskotece. Nie wiem, czy się to spełni, ale słuchajcie, dron jest wysoko, będzie nam mrugał w nocy, także jeszcze raz dziękuję koledze Danielowi za przywiezienie drona i postaramy się pomóc w tym problemie, jak możemy. Tutaj organizator, gospodarz coś robi. Gospodarz tego obiektu, któremu serdecznie dziękujemy. Tu jest również Petra do pomocy tutaj. Także wszelkie sprawy organizacyjne proszę do tego pana. Ja służę tłumaczeniem, także słuchajcie, uważam drugie warsztaty Klubu Jamnika za otwarte. Daszbur. Daszbur. Fragment chociaż. Bardzo ładnie to wygląda, czyli widzicie, w ciągu miesiąca jest inicjatywa, jest wykonanie. To jest bardzo ważne, bo generalnie my działamy sami dla siebie, tak tu jesteśmy. To jest też wersja już udoskonalona. Ja wam to prześlę za chwilę na Messengerze.
wszystkich PZDL na pierwszym miejscu po aktywności. Tutaj nie ma dwóch zdań, bo też trochę znam sytuację. Najważniejsze dla nas też, żeby nie zmniejszyliśmy obrotów. Działamy tak, że działaliśmy dalej. Bardzo zadowolony pracą oczywiście zarządu. Po pierwsze, że jest zawsze aktywność, jest zawsze dostępność. I tak jak ja zawsze mówię, wszystko po ludzku. Uważam, że to jest naprawdę ważna część naszego kontaktu i tak samo jako, bo jesteśmy małym społeczeństwem, jakby tam nie było, że my wspieramy jeden drugiego. I nadal trzeba to podtrzymywać. Ostatnio co prezes mówił, mi naprawdę zaimponowało i to, że on kultywuje to, że mamy jak najmniej mieć sprzeczności, dogadywać się z sobą, jakby znajdować kompromisy w naszych stosunkach. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. I takie momenty jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej będę odznaczał. Z tego powodu, że jako małe społeczeństwo my musimy być jednolici w tym, co my robimy i w tym, co my promujemy. Bo faktycznie my promujemy. Oczywiście, że dużo ludzi hoduje jamniki, ale mało kto ich promuje tak jak trzeba. Cały czas mamy trochę, jak to mówi się, do tyłu z powodu różnych sytuacji z różnymi ludźmi i faktycznie klub zrobił to, że ludzie zaczęli zmieniać zdanie. I zaczęli zmienić zdanie z powodu tego też, że zarząd, bo tutaj trzeba to oznaczyć, że zarząd zaczął pracować, znalazł, powiedzmy tak, za ten wszystki czas, wszystkie, jak to mówi się, podejścia i momenty, jak podejść do ludzi, żeby oni zrozumieli i zechcieli. Usłyszeli nas, jak to mówi się. Może nie każdy tam przyjmuje, nie jest w kole, ale zaczęli nas słuchać. Naprawdę to już jest, to już działa. Mówię, są różne ludzie, różne podejścia, ale ja z dużo ludźmi gadam. Oni też na przykładowo tam kogoś lubią, kogoś nie lubią, ale w końcu to okazuje się nieważnym, kiedy sam zarząd pokazuje swoją robotę. Kiedy to wszystko idzie do przodu. I z tym, powiedzmy tak, co zarząd zrobił, bardzo ciężko już kontynuować jakąś robotę, że to jest źle albo to nie warto tego. Okazuje się, że jednak warto. I że warto nawet jeździć na warsztaty z tego powodu nawet, że nie tylko, że my zbieramy się, a że my wymieniamy się wiedzą. Nikt z innych klubów na to nie może sobie pozwolić. Niestety oni tego nie mają. A my już drugi raz to robimy. I znowu to jest zasługa zarządu. Ja ze swojej strony to odznaczam i będę to wspierał na maksa i odznaczał na ile mogę. Władku, powiem Ci tak szczerze, wzruszyłem się troszeczkę. Ja w imieniu zarządu jestem taka Nie oczekiwał takiego. Powiem Ci taki wiatr w żagle. O, dziękuję, to jest naprawdę dla mnie. Jeżeli coś dzieje się dobrego, ja zawsze to wspieram i No to, ale to jest fajnie, że docenić. jeżeli coś jest nie tak, ja zawsze to powiem. Cześć prezesik. Cześć prezesik. Hej. Chodź. Pies idzie po fleszkę i przynosi fleszkę, to nie jest aport, bo to jest tylko zabawa. Więc żeby przygotować psa do aportu, ja ogólnie od szczeniaka nie rzucam nic, ani żadnych piłeczek, ani żadnych zabawek, ani innych spraw. Tylko zaczynam, można oczywiście ze szczeniaka, jak szczeniak chętnie coś tam przynosi, takie małe zabawy robić, ale ja zaczynam jak wszystkie zęby są stałe. Tak od wyrzut to się robi. Stałe zęby, tak. Jak wszystkie zęby są stałe, tak 6-7 miesięcy, wtedy zaczynam z aportem. I pierwszy krok, jak macie jakiś przedmiot, ja biorę coś w tym stylu, drewniane, ale żeby nie było aż tak trudno dla psa, obwijam to jakąś tam chustką czy szmatką, czy czymś tam, żeby nie było aż tak nieprzyjemne. I pierwszy krok jest normalnie na stole to robię.
albo jakieś podwyższone miejsce, bo wtedy pies nie ma możliwości ucieczki albo się wycofać z sytuacji, tylko musi oczywiście być na tym stole. Pies powinien też już umieć siad i zostań. Milo to jest teraz bardzo podekscytowany tą całą sytuacją. Tutaj oczywiście nie będę na stole go siadać. Ale pierwsza sprawa jest ta, że pies najlepiej jest siedzieć przed nami. Otwieracie aport. On umie teraz po niemiecku, więc halte. To jest pierwsze, co chcemy. Że pies siedzi przed wami i trzyma to, że tak powiem, do ustaranej śmierci. Dopiero jak wy powiecie, że może to puścić, to wolno mu to puścić. Więc halte. Ważne też jest, że jak rękę macie na przykład tutaj, że pies nie puszcza od razu, no bo jak kaczkę wam puści i odleci, no to będzie koniec. Więc pies naprawdę musi wszystko robić. Chodź. Co chcecie? Trzymać. To jest pierwsze, co robimy. Otwieramy aport. Dobry pies. Os. Puść. Ja mówię os, bo po niemiecku wszystkie komendy. I to są sekundy. I w pierwszym momencie oczywiście wasz szczeniak nie będzie chciał tego robić. Będzie próbował jakoś tam się z tej sytuacji wycofać. Dlatego jest na jakimś podwyższonym miejscu, na przykład na stole. Otwieracie aport. Trzymaj. Os. To jest całe. I to trzeba setki razy robić, aż pies 1 sekundę, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy i tak dalej. I w pewnym momencie macie psa, który naprawdę trzyma i wie, że puszczenie to nie jest opcja. Jak puści sam, jak wy nie chcecie, no to wtedy trzeba oczywiście porządnie powiedzieć, że nie wolno. I te kroki... Smaki stosujesz za dobre smak? Tak. Stosuję smakołyki jakieś tam, żeby po prostu pies wiedział dlaczego, że dobrze zrobił. Później już nie trzeba, ale na początku też niektórzy stosują, niektórzy też... Ja. Weź. I to są te małe kroki. Wtedy zacznie, podbiegnie już, weźmie, przyniesie. I żeby to wszystko było naprawdę na 100%, możecie też zacząć z nim na przykład chodzić przy nodze, fus, nie fus. Że pies za wami z tym chodzi. Fus. I to jest ważne, jak przygotowujecie go na aport kaczki albo na aport królika, chodzi o mięśnie. I te wszystkie mięśnie, one muszą się najpierw rozwinąć. Więc zaczyna się od takiego małego, 300 gram, 400, 500, aż do kilograma, aż do 2 kilogramów, żeby później jak będzie kaczkę niósł, żeby się nie załamał po drodze. Bo jak później jest na testach 300, 400, 500 metrów, w Niemczech jest 800 też, 1000 i 1200. Jest na 1200? Dojemnika? Z każdym psem możecie. Tak? Kuki na przykład, wiem, że ciężko uwierzyć, ale Kuki to ma. No super. No. Ten aport. Oczywiście wtedy się bierze mniejsze. Na przykład to są teraz takie dwie warianty, bo to zrobiłam dla Milo, bo on w tym takim normalnej kamizelce w ogóle nie mógł chodzić. Widać było, ja go też puszczałam w zeszłym roku na dziku, to jest masakra. On w takim się zabije, no bo nie ma w ogóle możliwości ruszania się. To bardzo zależy od psa. Moim zdaniem sens jest dopiero od psa powyżej 8 kg, bo to wszystko co jest mniejsze, ta kamizelka jest jednak sztywna i zabiera psu od... No, po prostu pies się nie może za bardzo ruszać. O, jedno. No, chodź tutaj. Ona już Jeszcze mnie w różu bierze. O, będzie to jest na przykład jej kamizelka, którą zamówiłam. Ale tak na 100% nie jestem zadowolona, że tak powiem. Ona ją miała na przykład na polowaniach na dzika i w tej kamizelce też ją dziko, ale tak na maksa. Zaraz wam pokażę jak. I teraz się oczywiście pytam, czy ją dlatego, że miała kamizelkę, czy by było jeszcze gorzej, jakby nie miała kamizelki. Cała ta kamizelka, no i widzicie, że pies jest zapakowany jak w zbroi.
Ona się dobrze w tym jeszcze rusza, ale moim zdaniem to już jest za dużo. Tą kamizelkę trzeba, dlatego trochę tak zmieniłam, to jest kamizelka Milo, ona nie ma tego kołnierza. Jest cieńsza, to jest tylko jedna taka warstwa, to są dwie warstwy. Kuki jest oczywiście niezadowolona za bardzo i wam pokażę, jak ją świnia tutaj w tej kamizelce tu ją rozerwała. Od dołu, tutaj odtąd, tutaj była cała rozerwana. Pytanie jest, czy jej uratowała ta kamizelka życie? Przez to, że miała kamizelkę, nie zdążyła odskoczyć. Ciężko oczywiście teraz powiedzieć, jaka była sytuacja. Ja wypróbowałam to i jestem teraz w takiej sytuacji, że puszczam tylko tych bez kołnierza. To z tym kołnierzem to było za dużo. To jest na przykład kamizelka jej psa. Ona też jest troszeczkę cieńsza i wydaje się może lepsza, nie wiem. Ale też oczywiście na górze czujecie, że pies nie może... Julia, wody. a kwestia w drugą stronę, żeby, czy była taka sytuacja, że miałaś definitywny taką sytuację, że ta kamizelka uratowała tego psa? Że na przykład, nie wiem, kamizelka była w stanie, powiedzmy, jakimś takim mocno uszkodzonym, gdzie pies, powiedzmy, był lekko harapnięty albo coś takiego. Czy była taka sytuacja? Nie. Gdzie definitywnie po prostu ta kamizelka... Żeby mogła definitywnie powiedzieć, że ta kamizelka uratowała, nie było psa. Nie miałam takiej sytuacji, że mogę powiedzieć, że na pewno kamizelka, jakby jej nie było, pies by nie żył. Ciężko to powiedzieć, bo nigdy nie wiesz, jakby pies się poruszył, jakby pies odskoczył, jakby nie za wiem. mały, jak go przyatakuje na kamizelkę, to i tak go odbije. Tak, to właśnie ta kamizelka ma chronić, tu nie będzie takiej ciętej rany, bo przy gończym polskim na przykład, no to będziesz miała ciężar, jest to 20-30 kg, gdzie po prostu ten dzik uderzy i przetnie to, bo się mu zatrzyma. A on jak ping-pong poleciał po prostu i to go uratuje. To samo, że po prostu nie będzie tego cięcia, tylko uderzenie odbije go, nie? Każdy musi, tak. Gdzie byliśmy na polowaniu i pies po prostu poszedł centralnie w dzika. No i jak piłeczka pingpongowała, dosłownie prosto na gwizd, dostało gonga, wyleciał na 3 metry w górę, klapnął i drugi raz w dzika. Ale nie było psu nic. No bo niestety to jest sprawa, że jamnik się odbija, nie? Ale Jest lekki, do 10 kg to w takiej kamizelce to po prostu odbija, podrzuca. Tak, no. tak. To już jest ochrona. Wiadomo, że ta kamizelka tak czy siak na pewno coś pomaga, bo nie można powiedzieć, że nie, tak jak mówisz, no ma swoje mankamenty, bo ogranicza ruchy i tak Ta dalej. akurat to jest za dużo, ale moim zdaniem ta jest okej. Myślę, że ta lżejsza tak, bo to duża nie, to mi się nie podoba. Osobiście, ale ogólnie ta lżejsza faktycznie może być naprawdę bardzo pomocna, nie? Jej temat nie może pasować, bo to nie jest jej, ale ta widać, że trochę... Co jeszcze robisz, żeby te psy cię nie lubiły? Niestety, no. Puszcza im disco polo. Wszystkie komendy po niemiecku. No. Tego nie chciałem powiedzieć. Za duża, ale jest lepsza. Ta jest za duża oczywiście, bo to jest na psa. Ale ogólnie lepsza jest. Tak. To jest akurat miłe. Kuki, nie patrzcie tak nieszczęśliwie. Kuki, bądź szczęśliwa! I powiedz jeszcze po niemiecku. Jakby mogłaby cię odpowiedziała, to se to załóż. Więc moim zdaniem trzeba po prostu wypróbować na psie. Bo są psy, które dobrze w tym biegają, są psy, które w ogóle nie chcą się ruszyć. Ja wiem jedno, na pewno to ma dwie funkcje, bo dla myśliwych w miocie widoczność jest fenomenalna. Tak, widoczność jest super. I to trzeba przyznać, tak, bo widoczność psa w miocie jest fenomenalna. To prawda. To się taki musi zdziwić, drugi dzień polowania i widzi taką landrynkę, wylatuje i mówi, łamie broń, rozładowuje, dziękuję, dobra. Nie wiem co to było, ale dało czadu.